Cześć, witam na moim kanale Eterycznej Bibliotece. Zapraszam do mojej pierwszej recenzji. Dzisiaj powieść historyczna, debiut literacki też. Autor Geraint Jones, tytuł Krwawy las. Geraint Jones jest to angielski weteran wojenny. Odsłużył m.in. 3 tury wojskowe w Iraku i Afganistanie. Brał m.in. udział w walkach o Basrę. W czasie przerw między służbą wojskową czytał o właśnie historii konfliktu zbrojnego Cesarstwa Rzymskiego z Germanami i dostrzegł w tym analogię między tymi wydarzeniami historycznymi w starożytnej Germanii a tymi bitwami, tymi starciami zbrojnymi, konfliktem zbrojnym, w którym brał udział w Iraku. No i postanowił napisać powieść historyczną właśnie opowiadającą o bitwie w Lesie Teutoburskim. No więc tak, jeśli kojarzysz tą bitwę, może nawet kojarzysz cesarza Augusta, który właśnie na wieść o wyniku tej bitwy właśnie tutaj zamknął się na miesiąc w swojej sypialni, bił głową w ścianę, powtarzając: Warusie, oddaj mi moje legiony. No może nawet nie kojarzysz tej bitwy, no to tym bardziej zapraszam do recenzji, dowiesz się więcej. No także, no to zaczynamy. No tutaj główny bohater to szeregowy legionista Felix. Jest on zarazem narratorem powieści, także tutaj mamy narrację pierwszoosobową. Felix decyzją swoich dowódców zostaje ciśnięty w sam środek tego konfliktu zbrojnego w Germanii. No. Jako legionista trafia do jednego z legionów, że jest właśnie szeregowym legionistą, trafia do Contubernium. Contubernium była to drużyna 8 żołnierzy, którzy razem spali w jednym namiocie. Co rano musieli go składać, co wieczór go rozkładać, właśnie razem spali, razem jedli, razem maszerowali, a gdy przyszło do starcia zbrojnego, no to stali koło siebie w szyku bojowym, no i nawzajem osłaniając się tarczami, no i walcząc. Tutaj mamy właśnie w książce taki schemat, od razu właśnie pokażę. Tutaj jest właśnie taki kontuberium jedno, czyli 8 żołnierzy. Tu mamy centurię, szyk centurii. Jedna centuria to było 10 kontuberiów. 6 centurii to była kohorta, 10 kohort to był jeden legion. Tam na tym właśnie schemacie to jest ładnie rozpisane. No i właśnie takim niewątpliwym atutem powieści jest właśnie ukazanie takich relacji wewnątrz takiej drużyny. Gdy właśnie bohater właśnie tam trafia do takich właśnie, właśnie do takich ludzi o różnych charakterach. Niektórzy są wobec niego wrogo nastawieni, oni mają różne cele, no i muszą się nauczyć razem działać jako drużyna. No i właśnie tutaj jest to ukazanie konfliktu, tej realnej strony konfliktu zbrojnego, że właśnie tutaj, właśnie z powieści takiej właśnie płynie taki właśnie wniosek, że gdy trafiamy właśnie w taki konflikt zbrojny, no to taki pojedynczy bohater wycinający tam tabuny wrogów, no to tutaj nie ma po prostu takie coś racji bytu. Tutaj w prawdziwym konflikcie zbrojnym, to jeśli trafiasz w taki konflikt zbrojny, no to trafiasz, że musisz się nauczyć działać jako drużyna, stanowisz część większej zbiorowości, no i powoli tak zatracasz swoje cechy indywidualne, no i stajesz się tą częścią tej zbiorowości. Właśnie atutem jest właśnie to takie opisanie tych relacji wewnątrz tej właśnie drużyny, tej więzi, tego braterstwa broni, jakie właśnie tworzy się w ramach właśnie takiego właśnie stresu bojowego, tego strachu przed bitwą. Wtedy się właśnie może stworzyć taka więź między tymi towarzyszami broni.
już w pewnym momencie właśnie uświadamiamy sobie, że głównym bohaterem powieści to już nie jest pojedynczy taki legionista Felix, ale tym bohaterem to jest cała ta drużyna tych żołnierzy, tych 8, do której ten Felix trafił. No, tutaj może jeszcze trochę o atutach. Kolejnym atutem powieści jest też, jest to książka o porażce. To mnie właśnie tak urzekło, że autor wybrał konflikt zbrojny, w którym opisuje właśnie relacja jest od strony tej przegranej właśnie. No i właśnie to jest też wartość, to jest kolejna taka duża ta wartość książki, to jest właśnie to, że jest to książka o porażce. No tutaj właśnie wiadomo z historii, każdy wie, kto wygrał bitwę w Lesie Teutoburskim. No i czytając powieść, dość szybko uświadamiamy sobie, że ta porażka to dokonała się na długo jeszcze przed samą bitwą. To jeszcze w sztabie właśnie dowódcy, który właśnie wydał rozkaz, by w nieodpowiednich warunkach pogodowych, w nieodpowiedniej porze roku wyruszyć w teren nierozpoznany, czyli do Lasu Teutoburskiego, teren, który nie nadawał się do działań ciężkozbrojnej formacji piechoty. I ci legioniści, gdy właśnie maszerują w to miejsce, no to oni bardzo szybko sobie uświadamiają właśnie te błędy dowództwa. No i bardzo szybko wyrażają właśnie swoje zdanie, no ale ich opinii nikt nie słucha. Gdy oni ją wyrażają, to nikt nie bierze jej pod uwagę. Od nich się tylko oczekuje wykonywania rozkazów. No i tu właśnie mamy kolejny przykład ukazania realnej strony konfliktu zbrojnego, że właśnie nawet taka drużyna tych żołnierzy, no to jest tylko takim pojedynczym trybikiem w machinie wojennej, na którą oni nie kontrolują tej machiny, nie sterują nią, od nich się tylko oczekuje wykonywania rozkazów. No i to w książce jest świetnie opisane, jak bohaterowie po prostu muszą wykonywać rozkazy i przy okazji starają się przeżyć. No to taki następny właśnie, drugi ten atut taki dla mnie. Teraz może jeszcze, o czym by tu teraz... No dobra, no to już przejdźmy do tych wad. No to wady w głównej mierze wynikają z konstrukcji fabuły. No autor wybrał sobie właśnie taką bitwę w Lesie Teutoburskim. Była to monumentalna bitwa. No tam brały w niej udział 3 legiony rzymskie. No a tutaj właśnie jest ona opisywana właśnie z pozycji tej drużyny Feliksa. Obserwujemy tylko to, co widzi ta drużyna, wiemy tylko to, co oni wiedzą, tak, więc właśnie tutaj w książce autor nie starał się pokazać właśnie całościowego obrazu tego starcia zbrojnego, tej bitwy i właśnie taki opis pasowałby bardziej do takiego konfliktu zbrojnego na mniejszą skalę, jakiegoś tam na wschodnich granicach imperium albo w Panonii, które notabene są w książce wymienione. No ale właśnie jeśli chodzi o takie monumentalne starcie, jak właśnie w trakcie bitwy w Lesie Teutoburskim, no to właśnie tutaj umyka ta monumentalność tej bitwy. No tutaj mamy takie wrażenie, że obserwujemy działania właśnie tej pojedynczej drużyny, wiemy, że gdzieś tam w drugim planie to jest centuria, w ramach której ta drużyna działa, tam w trzecim planie tam zdajemy sobie sprawę, że jest kohorta i tyle. I tutaj właśnie to odnosimy taki obraz, że to są tak naprawdę, że to jest pojedyncza kohorta zagubiona w lesie, jeszcze rozdzielona na centurie, które starają się właśnie odeprzeć atak wroga, no i przeżyć. Starają się nie zostać rozbite. No właśnie umyka to, że tam były 3 legiony, nie jedna kohorta. No i taką jeszcze następną wadą jest to, że o ile autor dobrze czuje się w opisie właśnie takiej drużyny,
no to już w opisach dowódców, no to już tutaj wychodzą takie jego trochę braki warsztatowe. Przede wszystkim dowódcy są praktycznie pominięci. Są to postacie trzecioplanowe. No, w przypadku Warusa to nawet taka po prostu postać taka marginalna. No, on był dowódcą jednej ze stron konfliktu i to tej, w której właśnie Felix brał udział. Po której stronie Felix walczył. I no, brakuje rozbudowania tych postaci dowódców. No właśnie tutaj w pewnym momencie Felix najpierw trafia do sztabu Arminiusza, czyli dowódcy pomocniczej jazdy germańskiej, no a później także trafia do sztabu Warusa. No i właśnie tutaj no widać tutaj już niezgodność historyczną, jak są tutaj opisy tych właśnie kwater dowódców. No co tam bohater, jak tam trafia, co tam widzi? No przede wszystkim widzi stół, a na nim rozłożoną mapę wojskową z zaznaczonymi rejonami koncentracji wojsk. No i o ile mapy wojskowe, no to możemy o nich mówić dopiero od Kartezjusza i kartezjańskiego układu współrzędnych. No to wtedy to tak. Ale w starożytności no to nie było map wojskowych, no takie coś nie istniało. No. O ile mapy w swojej pierwotnej formie to rzeczywiście są takie odnajdywane, ale to są takie po prostu rysunki, takie, które no, były traktowane jako takie dzieła artystyczne, ale nikt po nich nie nawigował, nikt po nich nie prowadził drużyny, nie prowadził armii. No a właśnie tutaj, jak już są ci dowódcy są tak bardzo skąpo opisani, no a jak są, no to właśnie te mapy tutaj tak, no to tak razi. No dla mnie to miałem takie, to jakby to porównać, czyli używając takiego porównania, no to na przykład czytamy jakąś powieść historyczną dziejącą się w czasach napoleońskich, no i śledzimy tam tych zwykłych tych żołnierzy napoleońskich, tutaj właśnie, no tutaj opisy są co do historyczności, no to jest tutaj zgodność historyczna, tutaj mamy tutaj ciekawe tutaj te opisy tutaj sposobów walki tych żołnierzy, wszystko się zgadza, fabuła wciąga, no i w pewnym momencie autor opisuje postać Napoleona, no i widzimy osobę pochyloną nad stołem zasłanym stosem zdjęć lotniczych, no i ten Napoleon z tych właśnie ślęczy nad tymi zdjęciami lotniczymi, no i stara się z nich wydedukować, w którym to miejscu są teraz wojska rosyjskie, gdzie są wojska pruskie, gdzie są Anglicy. No to właśnie tak to razi właśnie te mapy wojskowe w starożytności, właśnie u Warusa, u Arminiusza. Właśnie o ile taki Napoleon, no to już mapy wojskowe to jak najbardziej miał do dyspozycji i z nich korzystał, no to nie posiadał zwiadu lotniczego i zdjęć lotniczych. No i właśnie analogicznie właśnie jak widzimy tego Warusa u tego Warusa i u Arminiusza te mapy wojskowe, no to no razi to. No kolejną taką dla niektórym może to przeszkadzać, jest to, że jak tutaj jest tytuł książki, jest ona bardzo krwawa. No i są opisy krwawych właśnie, są opisy ciał, opisy tutaj właśnie, no, te sceny są krwawe i są też wulgaryzmy. Na prawie każdej stronie natrafimy na jakiś wulgaryzm. Bohaterowie w języku używają wulgaryzmów, no i niestety są to też wulgaryzmy współczesne, niehistoryczne. No, podam przykład. Rzymianie na Germanów nie nazywają ich barbarzyńcami. Praktycznie tam sporadycznie się w książce trafi, że nazwą ich barbarzyńcami, ale tutaj jak już o nich mówią, no to prawie zawsze nazywają ich kozojebcy. Tutaj, jeśli mówią o Germanach. Jest to współczesny wulgaryzm. Takim terminem żołnierze NATO, czy to amerykańscy, czy to właśnie angielscy, no czy tam z tych innych państw, takim terminem określają oni
talibów. I właśnie gdy się tak czyta, to i się tak właśnie tutaj trafia na nazywanie tego wroga kozojebcami, no to się tak ma takie wrażenie, że tak naprawdę to się śledzi zmagania drużyny żołnierzy NATO, którzy gdzieś tam w Afganistanie są otoczeni przez talibów, no i starają się przeżyć. No i właśnie to jest też taka wada trochę dla mnie. No i jeszcze tutaj odnośnie jeszcze tych Germanów, no to autor tutaj w tej powieści stosują oni taktykę walki Wietkongu z wojny w Wietnamie, czyli między innymi pułapki. W Lesie Teutoborskim jest pełno pozostawianych pułapek, między innymi doły zamaskowane, w których są, na dnie których są powbijane zaostrzone pale, pokryte ekskrementami. No to są sposoby walki Wietkongu z Wietnamu, ale starożytni Germanie byli to ludzie honorowi. Do tego stopnia, że w swoich wojskach nie używali oni łuczników, gdyż uważali, że taki łucznik no to walczy na dystans i dla nich on walczył niehonorowo. I sami łuczników, nie było u nich łuczników, no i tym bardziej nie stosowali takich pułapek, nie zostało to nigdzie potwierdzone w źródłach historycznych, jak te właśnie tutaj opisane, no, które no, są żywcem wyjęte właśnie z Wietnamu, no i tutaj z działań Wietkongu. Mimo wszystko atuty książki przeważają nad wadami, no i maskują te wady. Dla mnie tutaj książka, no tutaj ja jestem zadowolony z lektury, usatysfakcjonowany, no. Tym właśnie te atuty, żebyśmy o nich pamiętali, właśnie tutaj największym tym atutem, no to jest ukazanie tej walki z punktu widzenia takiej drużyny, tych 8 tych legionistów. Ukazanie tych właśnie relacji, tego braterstwa broni, które się tworzy właśnie w sytuacji zagrożenia, w sytuacji stresu bojowego, w sytuacji strachu. No i może tutaj właśnie na koniec jeszcze skorzystam z prawa cytatu i oddam głos Geraintowi, tutaj przytaczając taki właśnie fragment o strachu. Zauważyłem kątem oka, że Tytus prostuje swoje potężne ciało. Dowódca drużyny wstał, schylając głowę pod pokryciem namiotu. Zrobił kilka kroków w stronę Gnejusza i spodziewałem się, że na chłopaka spadnie potężny cios, którym Tytus będzie próbował wybić z niego strach. Zamiast tego wielkolud usiadł obok młodego żołnierza. Nie padły żadne słowa. Jedynym dźwiękiem było bębnienie deszczu o płótno namiotu. Młody rozszlochał się ponownie. Obecność sękatego weterana obok niego była jak szaniec i w końcu młodziak zapanował nad emocjami. Gdy zdawało się, że skończył biadolić, Tytus raczył się w końcu odezwać. Wszyscy się boimy, stwierdził zwyczajnie. Zapłakany Gnejusz spojrzał na dowódcę z powątpiewaniem. Wszyscy się boimy, powtórzył z naciskiem Tytus, głosem zimnym jak żelazo, bo wszyscy mamy coś do stracenia. Pamiętaj, co to jest i staraj się zabić każdego skurwiela, który zechce ci to zabrać. Walcz tak, a wrócisz do domu. No to jest, moi drodzy, Geraint Jones, Krwawy las. No także tutaj nowość literacka, debiut literacki. No z tego względu, no tutaj te atuty, które tutaj są zawarte, tutaj przewyższają wady. No, ja polecam. No to tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej recenzji. No to do następnego tutaj spotkania, do następnej recenzji. No to trzymajcie się. Servus.